Witajcie moi drodzy w ostatnim w 2020 roku odcinku na kanale RusMi, czyli Czym żyje Rosja. Dziś o tym, jak rosyjska elita rządząca przygotowuje się do najważniejszego chyba wydarzenia w 2021 roku, czyli wyborów do Dumy Państwowej oraz o gospodarczych konsekwencjach roku 2020. Jak donosi Meduza, w ostatnich sesjach przed końcem roku Duma Państwowa pracowała w trybie szalonej drukarki, po rosyjsku bieszenowo printera. Powiedzenie to zostało ukute po protestach w 2011-2012 roku, gdy Duma Państwowa przyjmowała coraz bardziej represyjne, często wręcz absurdalne ustawy. Dziś mamy powtórkę z rozrywki. Duma na prędce przed końcem roku, utrudniając życie opozycji przed wyborami do Dumy Państwowej, we wrześniu przyszłego roku, wprowadza szereg ustaw, które zaostrzają przepisy dotyczące zagranicznych agentów, dotyczące organizowania zgromadzeń masowych, prowadzenia kampanii w internecie i działań edukacyjnych. Zaporowe ustawy to efekt pracy Komisji do Spraw Zapobiegania Zewnętrznej Ingerencji, funkcjonującej przy Radzie Federacji, czyli Wyższej Izbie rosyjskiego parlamentu. Nawet jeden z członków partii Jedna Rosja powiedział Meduzie, że rosyjskie struktury siłowe zaszczepiają prezydentowi przekonanie, że Zachód ingeruje w rosyjskie wybory. Więc kampania wyborcza w 2021 roku będzie prawie wojną. I to nawet nie wewnętrzną, lecz z zewnętrznymi wrogami. Takie zjawiska jak inteligentne głosowanie Aleksieja Nawalnego, jak warsztaty dla obserwatorów, czy wydarzenia edukacyjne związane z tematyką polityczną, Kreml uważa za instrumenty wpływu zagranicznego. Zdaniem jednego z rozmówców Meduzy, blisko związanego z administracją prezydenta, tworzą one ogólne podłoże niezadowolenia. A przecież rosyjski obywatel powinien być zadowolony i z pracy prezydenta, i rządu. Wielu ekspertów uważa, że władze starają się rekompensować spadek ratingu Jednej Rosji nowymi, zakrojonymi na szeroką skalę restrykcjami i zakazami. O co chodzi z przepisami dotyczącymi zagranicznych agentów? Okazuje się, że obecnie za zagranicznego agenta można uznać każdego obywatela. Już nie tylko organizacje pozarządowe, media czy blogerów, tylko zwykłego, szarego człowieka, który zajmuje się sprawami politycznymi i pozyskuje na ten cel na przykład fundusze z zagranicy. Nowej ustawy obawiają się na przykład politolodzy, socjolodzy pracujący na rosyjskich uczelniach, którzy na przykład otrzymują zagraniczne granty na badania, wyjeżdżają na konferencje za granicą. Najbardziej absurdalne w nowej ustawie o agentach zagranicznych jest zjawisko samokrytyki i samodonosu. To znaczy, powinieneś sam się zgłosić i powiedzieć, że czujesz się agentem zagranicznym, wtedy z dużym prawdopodobieństwem nie zapłacisz kary, a wynosi ona 50 000 rubli, czyli około 2,5 tysiąca złotych. Będziesz musiał ją uiścić, gdy odpowiednie służby same cię namierzą. Ustawa zabrania zagranicznym agentom angażowania się w działania promujące określonych kandydatów na wybory, czy przedstawiające w niekorzystnym świetle innych. Z dużym prawdopodobieństwem ustawa ma zamknąć usta Nawalnemu, gdyby został uznany za zagranicznego agenta, a przecież Putin, Pieskow niejednokrotnie mówili, że pracuje Nawalny dla obcych służb, to opozycjonista nie będzie mógł rozpowszechniać żadnych informacji o wyborach. Inne przepisy dotyczące prowadzenia kampanii w internecie pozwolą na przykład Centralnej Komisji Wyborczej za pośrednictwem Roskomnadzora zablokować bez procesu sądowego strony internetowe, jeśli uzna, że na tych stronach dopatrzy się tam oznak naruszenia procedur prowadzenia kampanii wyborczej. Jakiekolwiek informacje o partiach lub kandydacie i kandydatach będą traktowane jako nielegalna kampania wyborcza. Blogerzy nie będą mogli wskazywać, na jakie osoby warto głosować, kogo warto poprzeć. Takie inicjatywy mają być opłacane z funduszy wyborczych w taki sam sposób, jak spoty wyborcze są zamieszczane i opłacane w tradycyjnych środkach masowego przekazu. Kary za agitację w internecie będą wahać się od 20 000 rubli dla zwykłego obywatela, to jest niecałe 1000 złotych, do nawet 500 000 rubli, czyli około 25 000 złotych dla urzędników. Jakie zmiany szykują się natomiast dla obywateli aktywnie wyrażających swoje niezadowolenie z polityki władz, na przykład na protestach, manifestacjach? Przypomnijmy kampanię wyborczą przed wyborami do Moskiewskiej Dumy w 2019 roku, kiedy odmowa zarejestrowania niezależnych kandydatów
spowodowała wielotysięczne protesty w stolicy. Wówczas po fali aresztowań protestujący zmienili sposób wyrażania swojego sprzeciwu wobec działań władz i zaczęli wychodzić na jednoosobowe pikiety z plakatami. Jednoosobowe pikiety nie były wówczas uznawane przez prawo jako masowe zgromadzenia i nie wymagały zgody miejscowych władz. Według nowego ustawodawstwa naprzemienny udział kilku osób w pikietach jest wydarzeniem masowym, co oznacza, że taka zgoda będzie już wymagana. Kolejną kontrowersyjną ustawą jest tak zwana ustawa o działalności edukacyjnej, czyli dotyczyć będzie na przykład warsztatów, na które uczęszczają obserwatorzy na wyborach. To niezwykle na takich warsztatach uczą się, na co zwracać uwagę, by w czasie wyborów mieć pewność, że właśnie wybory przebiegają zgodnie z procedurami. Teraz ta działalność edukacyjna również będzie mocno kontrolowana i torpedowana. Te wszystkie zmiany prawne pokazują strach władzy, lecz nie przed obcą ingerencją, lecz przed uczciwą walką wyborczą, przed krytykami władzy, przed opozycją. Czyżby władze bały się też protestów po wyborach do Dumy Państwowej, podobnych do tych, które mają miejsce na Białorusi i chcą maksymalnie ograniczyć możliwy wybuch fali niezadowolenia? Wydaje się to logiczne, choć niektórzy politycy podkreślają, że jeśli wybuchną zamieszki, to gniew ludzi zmiecie wszystkie ustawy razem z partią rządzącą. Na razie jednak obserwujemy gniew Kremla i to wymierzony w swojego najpoważniejszego rywala, Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista, przebywający w dalszym ciągu na rehabilitacji w Niemczech, został 28 grudnia wezwany przez rosyjską Federalną Służbę Wykonywania Kar do stawienia się następnego dnia w oddziale w Moskwie w związku z tym, że narusza warunki kończącej się kary z 2014 roku, która miała status w zawieszeniu. Niestawienie się, jak czytamy w dokumencie wysłanym do prawnika opozycjonisty, można uznać za niespełnienie warunków odbywania kary i jest to podstawą do przekształcenia tej kary w zawieszeniu w nową sprawę karną przeciwko Nawalnemu. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że urząd powołuje się na niedawno opublikowany artykuł zamieszczony w znanym periodyku medycznym Lancet, mówiącym o otruciu Nawalnego nowiczokiem, z którego wynika, że opozycjonista został już wypisany ze szpitala, czyli może stawić się w urzędzie. Oczywiście o otruciu nowiczokiem urząd nie wspomina. Notabene 25 grudnia Pieskow, zapytany o ten artykuł, w którym są wszystkie informacje na temat wyników badań Nawalnego, o które tak głośno dopominał się chociażby Putin na konferencji prasowej, to Pieskow powiedział, że medycznych czasopism nie czyta i nie będzie tam szukał informacji dotyczących wyników badań Nawalnego. To nie wszystko. Wobec Nawalnego wszczęto nową sprawę karną, zarzucając mu defraudację środków otrzymanych w ramach darowizn. Według Komitetu Śledczego Nawalny wydał 356 milionów rubli, czyli około 18 milionów złotych na własne potrzeby, na nabycie mienia, na pokrycie wydatków, np. na wyjazdy za granicę. W ten sposób fundusze zebrane od obywateli na chociażby działalność antykorupcyjną zostały przez niego skradzione. Czytamy w dokumencie. Nawalnemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sam opozycjonista, komentując nowe sprawy karne, powiedział, że były one do przewidzenia. Sam w swoim filmiku powiedziałem, że będą próbowali mnie teraz wsadzić do więzienia za to, że miałem czelność nie umrzeć w tym samolocie, a potem szukałem moich zabójców i udowodniłem, że Putin osobiście za wszystkim stoi. Pieskow, odpowiadając dziennikarzom na pytanie, czy nowe śledztwo w sprawie Nawalnego to efekt histerii Putina, oczywiście stanowczo zaprzeczył, choć jak twierdzą dziennikarze z programu Fake News na kanale Dość, skoro Pieskow nie czyta medycznych czasopism, to może nie wie, czym jest histeria. Na razie Putin może świętować końcówkę 2020 roku, który to rok, mimo pandemii, jak podaje w Wiestiach Niedzieli propagandista Dmitrij Kisielow, pozostawił Rosję bardziej stabilną ekonomicznie niż państwa zachodnie. Zatrzymajmy się więc na chwilę w tym miejscu i przypatrzmy się uważniej tej rosyjskiej stabilności.
Świetnie o niej pisze ekonomista Igor Nikołajew na stronie internetowej Radia Echo Moskwy, wskazując nie tyle na relatywnie niski spadek gospodarczy w Rosji w 2020 roku, ale na coraz większą biedę zwykłych Rosjan. Autor przypomina, że Rosjanie pod koniec roku co róż słyszą od przedstawicieli władz, że w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa rosyjski spadek gospodarczy jest dużo niższy niż czołowych krajów Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Tak jest w rzeczywistości, mówi Nikołajew. Główny wskaźnik ekonomiczny, za pomocą którego ocenia się dynamikę rozwoju gospodarczego, PKB, spadnie o około 4% w Rosji, a w państwach zachodnich średnio o 7%. Jednak cyfra to jedno, a powody, dla których tak się stało, mówi Nikołajew, to drugie. Formalnie spadek PKB w Rosji jest mniejszy niż na Zachodzie, ale nie dlatego, że Rosja była w lepszej sytuacji epidemiologicznej, ani też dlatego, że polityka społeczno-gospodarcza była skuteczniejsza. Główną przyczyną są cechy strukturalne rosyjskiej gospodarki, o których władze oczywiście nie lubią rozmawiać, bo okazuje się, że nie ma ich zasługi w tym, że spadek PKB jest relatywnie niski. Chodzi głównie o to, że w Rosji udział w gospodarce kraju usług biznesowych, które obejmują działalność biur podróży, hoteli, restauracji, czyli tych, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii, był jeszcze przed pandemią dużo niższy niż na Zachodzie. Ktoś mógłby powiedzieć, ok, ale z drugiej strony w rosyjskiej gospodarce jest duży udział przemysłu naftowego, który został zmuszony do ograniczenia produkcji w ramach umowy OPEC+ w kwietniu 2020 roku. To prawda, mówi ekonomista, ale nie zapominajmy, że przy całej tej redukcji ta branża nie miała lockdownu, a zatem jej spadek był w porównaniu z innymi, najbardziej dotkniętymi sektorami gospodarki niewielki. Najgorsze jednak zdaniem Nikołajewa jest to, że w Rosji spadają dochody rozporządzalne ludności i to sporo, bo aż o 8,4%. I tu w porównaniu z rozwiniętymi krajami OECD Rosja wypada bardzo słabo. W krajach tych wskaźnik dochodów rozporządzalnych ludności wzrósł o 5,3%. Co z tego, że spadek PKB w Rosji w 2020 roku jest relatywnie niski, skoro ludzie są coraz biedniejsi? To właśnie o pauperyzacji społeczeństwa powinna mówić elita rządząca i tym się zająć, bo przecież, jak twierdzi Nikołajew, gospodarka jest potrzebna nie dla gospodarki, ale dla zwykłych ludzi. I na tym zakończę ten odcinek. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście, że słuchacie moich odcinków. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do pisania komentarzy i życzę Wam wszystkiego dobrego w 2021 roku. Do zobaczenia.